Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, maj nie szczęści nam słońca. Dzisiaj ma być bezchmurny dzień, także spróbuję... O, co ty tam wypatrzyłeś? Spróbuję wam pokazać i sam jestem ciekaw, jaka będzie różnica pomiędzy produkcją kilowatów kolektorów słonecznych, a produkcją kilowatogodzin z tej instalacji, co jest, słuchajcie, za mną. Co ty tam, chmura, wypatrzyłeś? Jakiegoś ptaka zobaczył chyba i szczeka na niego. I tak, słuchajcie, tutaj mamy dwie instalacje. Jedna to są rurowe kolektory słoneczne HeatPipe, a druga instalacja to jest 2,4 kW pod niskonapięciowy magazyn energii. Obie instalacje zajmują tą samą powierzchnię, bo tutaj każdy kolektor zajmuje powierzchnię dwóch paneli, czyli mamy 2, 4, 6, a instalacji tutaj jest 6 paneli, także w miarę jest porówno. To nie jest laboratorium, to będzie tak, żeby mniej więcej zobaczyć, bo sam jestem właśnie ciekaw w ten pochmurny, słoneczny dzień, ale przy okazji też zobaczę i wy zobaczycie ze mną, czy jak przyjdzie jeszcze więcej słońca, zmieści mi się to ciepło z kolektorów, czy nie trzeba będzie zakrywać tych kolektorów, bo no zaczyna mi, znaczy brakować mi nie zaczyna, ale już jestem w połowie napełnienia 800 litrowego zładu wody, a tak naprawdę 950 litrów mamy CW do używania. I powiem wam, no zaczyna się nieciekawie robić, ja to obserwuję na razie. Jest w planach większy zbiornik, na razie czekam, bo się trochę plany wydłużyły, ale zobaczymy jak to wyjdzie i z pojemności zbiornika można wyliczyć, ile kilowatów tej energii w niego weszło, w jeden, w drugi, w trzeci zbiornik. Także zobaczymy. Sam jestem ciekaw, ile uzysku będzie tutaj z instalacji też. Dlatego już auto elektryczne podpiąłem, żeby nie było tak, że instalacja już będzie nabita do pełna, bo tu jest tylko 15 kWh na razie magazyn energii i on jest w połowie nabity. Dlatego pcham w elektryka, żeby mi nie brakło energii. Przy okazji zobaczymy, czy z solar trackerów uda się dzisiaj z 90 kWh wyciągnąć. Tutaj jest 3,85 kW, tam jest 5 kW, także mamy 8,85 kW. No i pasowałoby już 10 kWh z 1 kW wyciągnąć. Przypominam, że to są solar trackery o stałym kącie 40 stopni i jednoosiowe. I tak, ten 3,85 kW to jest 2016 rok, także już ma 8 lat, panele mają. Ten stara technologia też już za bardzo nie, a ten drugi ma 4 lata, bo to jest 2000 rok. Co tam, kolego? Co tam wypatrzyłeś przedtem? No i sam jestem ciekaw, czy dzisiaj uda się, mimo gorąca, bo gorąco jednak robotę zrobi. Także słuchajcie, idziemy zobaczyć. Znaczy, no tak najbardziej to muszę sobie spisać, no później sobie to spiszę, jakie są temperatury na kolektorach, bo ja tam ciepłomierza nie mam niczego, także z pojemności cieplnej zbiorników pasuje to mierzyć. Słuchajcie, i tak, do dyspozycji jest, tam jest przelotowy 150, tu jest 300 litrowy zbiornik i tu jest 500 litrowy zbiornik i one wszystkie są tutaj, czyli 300 litrowy główny, później jest buforowy 500 litrowy, a ten zbiera ciepło przepływowo, jeśli woda płynie po prostu z 500 litrowego i wylatuje do 300 litrowego. I układ działa tak, że najpierw te wszystkie kolektory grzeją ten zbiornik 300 litrowy. Jeśli na powrocie pojawi mi się temperatura 56 stopni, zawór trzydrogowy przełącza się i glikol zaczyna płynąć przez 500 litrowy. W tym momencie jeszcze nie ma, bo to jest 8 rano, także jeszcze nie nabiło. Na razie na wylocie jest 38 stopni, tutaj będzie 56 stopni. To ten zawór, o tutaj mamy taki trzydrogowy zawór, się przełączy i będzie szło przez już ten zbiornik. I tak, teraz jeszcze temperatury. Wyłączę światełko. Temperatury mamy takie, że 300 litrowy zbiornik jest nagrzany na 50 stopni. 500 litrowy zbiornik jest nagrzany, tutaj jest temperatura. Tam jest włożona kapilara, no taka dosyć długa, na 30 cm, to w miarę to mierzy. 500 litrowy jest 46 stopni, a 150 przelotowa
ma, tu mamy termometr, 41 stopni. Także takie mamy temperatury. I na razie układ, z tego co widzę, działa, tak jak mówiłem. Na razie tylko lecimy na tym obiegu. O, tutaj i tutaj wracamy, także na spokojnie. Za chwilę to się wszystko, słuchajcie, rozbuja. Przy okazji, jak już jesteśmy, zobaczmy, co tam Solar Trackery. Niestety, Solar Trackery współpracują z magazynem energii, ale no niestety, widzicie, 8:10, magazyn nabity na 100%. Niestety, tutaj nic nie pomoże, święty Boże. Jak widzicie, 11 kWh już o 8 produkcji, a do sieci poszło już 8. Tylko 2 kWh w ogóle jakiegokolwiek zużycia. Nie ma na co zużywać tak naprawdę tej, słuchajcie, energii. Tutaj mamy magazyny wysokonapięciowe z EWS-a właśnie pod Solar Trackery. Nabity podkorek, jak widać. 100%, coś tam się kiwa prawo, lewo i nic więcej. O, wyłączył mi się podgląd, no bo tutaj lepiej mi to obserwować. Tutaj mamy niskonapięciowy magazyn energii na lifę po 4, 15 kWh, 13 użytkowe. Dejek sobie na razie fajnie radzi. Widzieliście zacienienie, także mamy 320 W na razie, a pobór już 1,5 kW. Podłączyłem elektryka na razie na 6 A. I pomału ciągniemy. Nie wiem, czy się jeszcze się historia nie odświeżyła, bo było 6 minut temu. Także nie odświeżyło się. I tak to wygląda na daną chwilę. Poczekam chwilę, jak się odświeży. O, jest, mamy już. Teraz już widać moc chwilową, zużycie, produkcję i całą resztę. 1,5 kWh leci. I tak, o, mamy, tak jak widzicie, tutaj ładnie wszystko sobie leci. Od razu widać skok poboru energii. Na razie produkcji kiepsko, nie za bardzo. I na tą chwilę mamy produkcję 1,5 kWh. Znaczy 0,40 kWh, a zużycie 1,5. Ale za chwilę tutaj zacznie się to wszystko bujać. Dobra. No nic, 8. Gdzieś tak około 12 trzeba będzie podejść, bo już słońce będzie pod kątem do instalacji południowo-wschodniej. A ja Wam zapomniałem, że jeszcze niskonapięciowy magazyn energii i jeszcze dodatkowo jest zasilany tutaj z MPP trackera, z takiej ładowareczki. I ta ładowareczka jest obsługiwana przez 2 panele. Jak na razie widzicie, panele są zacienione, bo tu jest instalacja w kierunku południowego zachodu. Teraz zobaczymy, ile z niej się uda dzisiaj wyciągnąć. Najwyżej, mówię wam, najwyżej farelkę podepnę, bo chcę zobaczyć, ile wyszło kilowatogodzin, jeśli no tej energii wsadzonej do elektryka i tutaj po prostu będzie za mało, żeby cały czas magazyn był niedoładowany. Bo no chcę zobaczyć, dzisiaj ładny dzień, to szkoda mi tego uzysku, ale myślę, że jeszcze jakieś pranie się wrzuci, bo pod ten niskonapięciowy też mam pralkę, suszarkę podłączone, jeszcze inne rzeczy. To myślę, że nie będzie problemu. No i dobra, słuchajcie, na razie lecimy z tematem. A, pokażę Wam jeszcze z tego 800W, to też jest kawałek aplikacji, tylko się muszę na niej zalogować. Mamy podgląd do MPPT, no jak na razie, no widzicie, 41 W nawet z tego z tła jakieś wyciąga. Nawet jest produkcja, bo już mamy 64 Wh. Także coś już tam pomalutku się dzieje. Dobra, jest to obserwować. No to tylko, niech sobie świeci. A mnie najbardziej właśnie te kolektory interesują. Ile dzisiaj energii zostanie zapchane, no i ile w tego zostanie zapchane. Zrobimy takie porównanie mniej więcej. Słuchajcie, 11:30, słońce no już zaczyna mijać panele. Także mniej więcej by zobaczyć, jak kolektory pracują, jak fotowoltaika leci, ale taka ciekawostka jeszcze, bo ja tych paneli w ogóle nie myję, także zrobimy też porównanie tych wszystkich 3 instalacji, czyli tutaj 2,4 kW. Jeszcze podejdziemy, zobaczymy, jakie tam czyste panele na jednym i drugim. 5 kW Solar Tracker, nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, ale siwo normalnie jest. Wziął przetarg.
No masakra, siwo jest konkretnie jeszcze tam kup nawalone z jednej z drugiej strony. A nie ma jak za bardzo dojść, bo teraz obrócony, nie chcę iść po pszenicę, ale on będzie tak samo wyglądał jak ten. Czyli ten 385 kW tak samo będzie wyglądał. Także zobaczymy jak to wychodzi. Produkcja jak wychodzi z jednego, z drugiego i z tamtej instalacji. Czy jest jakaś różnica, czy nie. Pomiędzy tym, że tamten ma już 8 lat, te panele mają 4 lata, a tamte panele mają no roku jeszcze nie mają. No i zaczynamy od kolektorów. Układ już jest cały bujną, także już idziemy pełnym obiegiem. I teraz tak, jakby to tak obrazowo pokazać Wam konkretnie najpierw, co się dzieje, jak dzieje. Tutaj mamy temperaturę, jaka wychodzi z pierwszego zbiornika z 300 litrowego. Tutaj mamy temperaturę, jaka wychodzi z zbiornika 500 litrowego. Tu jest temperatura zbiornika 500 litrowego. Czyli finalnie z układu wychodzi nam 49 stopni. I pierwszy kolektor podnosi na 61, drugi na 67, trzeci kolektor podnosi nam na 73 stopnie. No i tak teraz będzie ten cały układ 800 litrów krążył. Przez to, że jest już ten drugi zbiornik, to na pierwszym już nie mam na wylocie dużych temperatur i też nie mam dużych temperatur na wylot na kolektory. Co widać właśnie po tych temperaturach. I o to właśnie chodzi, że ono sobie teraz takiej niższej pracuje. Maksymalnie te 73 do 75 stopni. No i kolektorów wydajność też jest większa, bo nie muszą wyżej tego glikolu grzać. Także no, grzeje na razie zbiorniki, no spokojnie. W tamtym przelotowym się zmienia tylko wtedy, kiedy no, się puści wody w kranie tak naprawdę, nie? Tutaj lecimy teraz. Pojedyncze instalacje nas interesowały. I tak, 385 kW leci nam 8 A, czyli leci nam z niej 3,42. 342 kW leci z 385 kW instalacji. Z 5 kW bifacjalnej leci nam 4,83 kW. To o to chodzi, że teraz w miarę wszystkie instalacje są w jednym kierunku. Tutaj zobaczcie, z bifacjali leci 10-15 A. Także bardzo dobry wynik, bo tu prawie 100% leci. A tutaj nam z 2,4 kW instalacji leci. Na dejaczku nam leci tutaj 2,25 kW. Tutaj trochę mają mniejsze chłodzenie. Tam sobie to wiaterek powiewa, tutaj mniej powiewa. No i jest im bardziej gorąco. A na zewnątrz mamy niby 23 stopnie, ale wiaterek, słuchajcie, powiewa i do słońca jest ciepło. Panele się nagrzewają, ale jednak ten wiaterek taki delikatny jest. I tutaj nam leci 9,8 A, 10, około 10 A nam leci. Także w miarę zbliżone są te wszystkie instalacje do siebie. Mimo tego, że takie zawalone są syfem, tym pyłem, całą resztą, to się coś dzieje. I słuchajcie, cyk, cyk, cyk. Oj, bo my się coś tutaj jakieś odświeżanko zrobi. Co tu się dzieje? I tutaj na razie mamy 7 kWh wyciągnięte już z tej 2,4 kW, bo to mnie interesuje. Po temperaturze zbiorników to już na końcu dnia podliczę właśnie ile tam kilowatów wyszło, bo średnio to tak jest liczone, że podniesienie zbiornika 1000 litrów o 1 stopień to jest no 1 kW energii, także 300 litrów o 1 stopień to jest 0,3 kW, 500 litrów to jest 0,5 kW, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to będzie liczone. I tutaj nam leci na spokojnie, auto podpięte, autem się jeździ, także to widać, te słupki czerwone co chwilę się pojawiają, znikają. Produkcja szczytowa już praktycznie była, teraz słońce zaczyna uciekać, bo instalacja jest w kierunku południowo-wschodnim i no już będzie coraz mniejsza produkcja. A na daną chwilę produkcja 6,90, a zużycie 4,20. No nic, lecimy z tematem dalej. Dochodzi godzina 15. Jak widać po trackerach słońce już jest tam. Czyli coraz mniej tutaj już jest na panelach tego słońca. Górą już
widać, że antena zacienia, ale i tak zacienia, także ta antena tak przyniesiona na razie jest na sztukę, bo celowałem na ściskach złapana, na razie się trzyma, ale zobaczcie tutaj, już widzicie po cieniu słupka, już nawet nie tak, tylko już delikatnie tak w tą stronę, już to słońce jest. No jeszcze trochę tej energii od spodu tutaj wpada, bo to jest bifacjal. Za dużo nie złapie, ale zawsze coś tego jasnego światła tutaj złapie. A kolektory już no, za bardzo nie mają z czego, ale jeszcze coś tam się kręci, no bo kolektora zacienienia ani kierunek światła nie interesuje przez to, że rura jest okrągła, prawda? Czy słońce pada z tej, czy z tej, czy z tej. Póki jedna drugiej nie zacznie zacieniać, to będzie wtedy mniej tej energii. Tego w międzyczasie ładuje. No i teraz główna moc przeszła na te dwa panele. Także z ciekawości zobaczymy, jaka jest też z nich ich produkcja teraz. 800 W, pamiętajcie, tutaj jest. Ale pierwsze co, idziemy do układu solarnego. Układ solarny się kręci cały czas jednym tempem. W 300-litrowym zbiorniku jest już momencik, bo się przełączę, 69 stopni praktycznie. A w 500-litrowym zbiorniku mamy no prawie 60, 59,2. I tak jak tutaj widać, z 300-litrowego wychodzi 63 stopnie, a z 500-litrowego wychodzi 58,8. Dlaczego te temperatury są podobne, już Wam mówię. Ale pierwsze co było, 58,8 wychodzi, a jeszcze pierwszy kolektor podnosi do 65, drugi do 69 i trzeci to podnosi do 70, no prawie 3 stopni. Już Wam mówię, dlaczego są takie podobne temperatury na wejściu z tego, a z tego na wejściu i wyjściu są różne, bo tutaj wchodzi 70, tam ile było coś 6, a wychodzi 63, także 10 jest różnicy, bo tutaj wchodzi od góry i wychodzi od dołu, tak jak ma być. A tutaj jak na rysunku, ciepło wchodzi od dołu w wężownicę i wychodzi górą. Dlatego, że w tym zbiorniku jest potężna wężownica i nie chciałem mieć problemu, że mi się tu gdzieś powietrze zbierało, a to jest zbiornik buforowy dodatkowo. Dlatego puściłem od dołu i zawsze jakby jakiekolwiek było jeszcze gdzieś bąbel powietrza, cokolwiek, chociaż instalacja jest odpowietrzona, to mam tą szansę, że mi to wyrzuci. A przez to, że to jest zbiornik buforowy, to już nie ma znaczenia, czy górą, czy dołem. Wężownica jest dołem ułożona w zbiorniku. I powiem Wam tak od spodu, takie łoże jest, no bo to jest zbiornik Wismana, nie rdzewka, to wężownica jest bardzo potężna. I teraz zobaczmy jeszcze właśnie, jak ten kierunek świata już działa na fotowoltaikę, czyli południowy wschód. Zobaczcie, jeszcze 2,4 kW instalacji leci 940 W. Też pomaga to, że są bifacjale i od spodu troszeczkę odbija. A tak to wygląda już ogólnie. Mamy produkcja całkowita, to już jest 12,1 kWh, zużycie 12. Tutaj jak widzicie chwilę elektryka, trzeba było ładować na pełnej mocy, także 4 kW też było poboru. Tak wygląda produkcja z instalacji. O, tu nawet coś obcięło i idzie do góry. Dziwne. Może przez to, że się słońce od tyłu pojawiło i zaczęło jeszcze podbijać po prostu do góry. No, takie różne ciekawostki wychodzą. Ale panele, te dwa panele 800 W, co mają razem, teraz generują 546 W. I już dzisiaj zrobiły 1,6 kWh. Także leci sobie teraz 10 A ładnie. No i to leci sobie w kable, że tak powiem, od razu jest zabierane. Bo ile ja teraz podbieram w tym momencie? Teraz podbieram 14 A. Także nie ma opcji, żeby to wyszło w baterię, bo wchodzi i zaraz idzie w falownik. A jak już tutaj jestem, to pokażę Wam, jaka produkcja dzisiaj jest z Solar Trackera. I zobaczcie, tutaj jest zupełnie inny wykres. Słuchajcie, od godziny praktycznie, że tak powiem, 10 mamy 8 kW i tak się ciągnie cały czas i jednym cięgiem idzie aż do godziny teraz. No, 14:25 jest aktualizacja, teraz już jest 14:40, także tu co 15 minut mniej więcej jest odświeżanie.
No i cały dzień dzisiaj utrzymuje się jedna temperatura, tak około 23 stopnie. Także tak to wygląda na 3 instalacjach, że tak powiem. Bo Solar Trackery to jest jedna instalacja, druga instalacja to jest 2,4 kW, trzecia to jest 800 W peak, no i czwarta kolektory słoneczne, także też tam energia się pcha. Wszędzie jest zapychana energia. No z Solar Trackerów idzie cały czas w sieć, bo magazyn pełny, ten o właśnie, cały czas jest pełny i nie ma opcji, żeby tu coś zapchać. Dobra, lecimy z koksem dalej. I tyle pracy kolektorów na dzisiaj. To jeszcze od czasu do czasu tam pompa się przebunkuje, no ale jak słońca nie ma na kolektorach, także nie ma opcji. Zbiornik 300-litrowy 69 stopni można zaliczyć. Zbiornik 500-litrowy 60 stopni. Także no już pomału zaczyna mi się ten układ zapełniać. No i jeszcze go nie brakuje na szczęście, ale tak jest jak widzę na razie na styk. Trackery walczą, mają możliwość. Także produkcja idzie cały czas, troszeczkę już opada, no po 15, 20 już po 15, słuchajcie, ale energia idzie, no już jest 69 kWh, 90 dzisiaj nie będzie, ale liczę, że 80 w tych temperaturach uda się uzyskać. I tu jeszcze też się dzieje, pomalutku, na spokojnie. Ten niskonapięciowa 35 W jeszcze leci, ale tu leci 35 W, ale tutaj leci, słuchajcie, 556 W jeszcze z dwóch paneli dobija. Tylko nas interesuje energia z tej instalacji, z dejaka, dejak ciepły. Powiem wam, ten falownik to się więcej grzeje tutaj z przodu jak przez te lamelki dziwne takie, tam z tyłu to wszystko ma gorące. No i już jest, Jezus, 13 kWh dzisiaj. Także już ponad 5 kWh z 1 kW jest nabite. Zobaczymy w porównaniu do Solar Trackerów jak wyjdzie. I 800 W paneli siów też zobaczymy. Ale ze zużyciem też musiałem gonić 11,4. I jeszcze lecę. Elektryka na spokojnie sobie ładuje już na 6 A. Jutro wyjazd. To niech sobie pyka. Dobra. Tutaj jeszcze musi się skończyć produkcja na... no właśnie, to jest przewaga tych paneli, nie? Że jednak tam już odcięło, a tutaj jeszcze od spodu napychać, światło rozproszone, no. Tu jest jednak przewaga paneli. Ale o przewagach, o równowagach to pogadamy później. Jak to wszystko w Excelu nie będę, na kartce tu spiszę i postarałem jak było. Rozwiążemy tą zagadkę, może nie zagadkę, ale w moim przypadku co więcej generuje energii, kolektory czy panele. No, mimo że słońce jeszcze wysoko, to niestety moje instalacje już piątka zacieniona, a 385 zacieniona przez piątkę. Zobaczcie tam na dole jak cień rzuca. A na dole już rzuca instalacja, cień na instalację. Także, no niestety, tak to wygląda, nic tutaj nie wymyśli. Jeszcze jest, no, 2 godziny dobrego słońca, także jak ktoś ma Solar Trackery w dobrej miejscówce, to wykręci bardzo dobry wynik. Mnie ograniczają niestety warunki, ale i tak nie narzekam. No i tyle na dzisiaj. Tej całej produkcji wszędzie. Już 20 W leci. Także mamy z 2,4 kW wyprodukowane dzisiaj 13,5 kWh. No i przy okazji, jak już były pomiary, to lecimy jeszcze 800 W peak, kierunek południowo-zachodni, to mamy 3,3 kWh i Solar Trackery, no niestety idą oba razem są liczone, nie można tego osobno, trudno. I tutaj mamy uzysk finalnie 85, a dobra, zaliczymy 85 kWh. Także idę, popiszę, porównam i pokażę wam jak to mniej więcej wychodzi, bo sam jestem ciekaw. No i czas to, słuchajcie, jakoś podsumować. Czyli tak, zbiornik 300-litrowy
zagrzany z 51 do 69 to jest 18 stopni i 18 stopni razy 0,3 kW daje nam 5,4 kW energii. Zbiornik 500 litrowy zagrzany z 46 do 60 daje nam to 14 stopni podniesione razy 0,5 kW daje nam to 7 kW, czyli finalnie kolektory, że tak powiem, zgromadziły 12,4 kW energii w zbiornikach. Słuchajcie, to jest takie plus minus, bo to najlepiej jakby był ciepłomierz, wtedy by wszystko wyłapał. 150 nie liczę, bo ona w miejscu stała. Także mamy te około 13 kWh, 12-13. I do tego mamy tak, ta sama powierzchnia, ten sam kierunek, czyli instalacja 2,4 kW zrobiła 13,5 kWh. Także tutaj mamy kilowata energii, to kilowatogodziny. 1 kW, no 1 kW tak naprawdę różnicy między tymi instalacjami, ale jak dalej tutaj jestem, no to z 1 kW tej instalacji wyszło 5,6 kWh, z 0,8 kW tej małej instalacji z 1 kW wyszło 4,1 kWh, a solar trackery zrobiły 85 kWh i z 1 kW wyszło 9,6 kWh. Także tak, kolektory niestety tylko i wyłącznie do grzania wody, ale kiedyś był stary prosument i było fajnie, prawda, bo fotowoltaika w lecie hulała, no znaczy my sobie dalej zbieramy, to kiedyś nam to się skończy, także trzeba pomału kombinować. Człowiek sobie nazbierał w lecie, w zimie odebrał. W nowym systemie już nie ma tak lekko i powiem wam, kolektory zaczną wracać do łask, bo nie dość, że z fotowoltaiką jest problem, że wysokie napięcia, że jakby to powiedzieć, nie ma już tego wirtualnego magazynu innych rzeczy, czyli no jednak te kolektory słoneczne troszeczkę mają sens, ale tak jedno do drugiego do porównania, jak widzicie u mnie przy heatpipach, no za dużej różnicy do paneli fotowoltaicznych nie ma. Tylko tak, przy kolektorach potrzebujemy kolektory, jakąś grupę pompową, tak jak u mnie nawet zwykłe pompki są, cudów żadnych nie ma, i zbiornik. I tyle. Tyle, tu więcej nic nie ma. Przy panelach fotowoltaicznych, żeby gromadzić energię, no niestety, ale trzeba mieć falownik hybrydowy i trzeba mieć magazyn energii, a to są już duże koszty. Także no widzicie jakie porównanie. Niby kilowatogodzinę więcej, nawet 2 kWh więcej niech będzie. Ale w czym to gromadzić? Z drugiej strony, jak już mamy te magazyny energii, falownik hybrydowy, możemy przepuścić przez pompy ciepła, ktoś powie, i uzyskamy więcej niż z kolektorów. Ale pompa ciepła też za darmo nie stoi na drodze, ani nie leży, ani nic. I to są wszystko części, które się zużywają i no i niestety, no, kiedyś pompa padnie, baterie się kiedyś skończą, fotowoltaika, panele będą długo chodzić. Do paneli nie mam zastrzeżeń. Ktoś powie, no to ja grzeję panelami przez grzałkę. I chciałbym, z mojej strony taka właśnie prośba, czy to jest porównywalne. Jeśli ja wyprodukuję 13,5 kWh falownikiem, takim o tutaj jak mam, prawda, to czy to się przełoży też, jeśli mamy panele. Jeśli mamy panele, mamy sterownik, miałem taki sterownik, ale no już go po prostu nie będzie, zmieniła się koncepcja. I taki sterownik też te 13,5 kWh ciepła wsadzi do tego zbiornika. Czy to jest porównywalne? Bo ja nie mam, póki nie przetestuję, to nie powiem. I temat jeszcze jeden co do kolektorów, no i magazynowanie też z paneli poprzez grzałkę na przykład, nie? Bo tak jak w moim przypadku, słuchajcie, magazyn energii. Zbiornik to też jest magazyn energii, prawda? I tak, jak sobie tak policzyłem na szybko, prawda? Zbiornik 300-litrowy. Ja użytkuję pomiędzy 40-80 stopni, tak najbardziej realnie, to jest 40 stopni różnicy, daje mi to 12 kW energii. 500 litrowy już jest buforowym zbiornikiem i jego użytkuję od 20 do 80 stopni. Cały czas nie chcę wyżej tam wychodzić do 80, to jest 60 stopni różnicy i to jest 30 kWh. Czyli w takich dwóch zbiornikach na 800 litrów mam 42
2 kW energii, kilowatogodzinę, no niech tam sobie kto jak liczy. 42 kW energii w zbiorniku w wodzie, który sprawność nigdy nie spadnie. Ta sprawność będzie cały czas taka sama, ta woda się nie zepsuje, nie zużyje, tak jak Lidl po 4 czy kwas czy coś. Cały czas. Ile wsadzicie, tyle odzyskacie. Ewentualnie tam jak będzie parę dni postoju, no to coś tam odparuje. Z baterii no tak niby nie ucieka, ale one też tam na BMS-y, inne nie BMS-y też to w środku musi działać. Także zobaczcie sobie, jak był stary prosument, no i dla tych co jeszcze jest, to było proste, prawda? Nawalę paneli i super, prawda? Bo sobie nazbieram. Ale w tym w netmillingu już nie jest tak kolorowo, bo gdzieś trzeba tą energię gromadzić. Jak nie zabija fotowoltaiki wysokie napięcie, czyli wtedy wchodzimy na przykład w EcoZPV, nie? I grzałkami ładujemy w co? Zbiornik z wodą. Czyli taki zbiornik z wodą, już kolektor jakiś podpięty, plus jeszcze grzałki z EcoZPV. No i tylko wtedy właśnie te kolektory w którymś momencie mogą przeładować ten zbiornik. Także najlepszym takim magazynem energii dalej cały czas jest zbiornik z wodą. Oczywiście z panelami można zrobić więcej, bo prąd wykorzystamy na każdą stronę, wszystkie kierunki. Ale finalnie co lepsze? Kolektory czy fotowoltaika? I tutaj się pojawia odpowiedź. To zależy, do czego chcecie to użyć. Ja Wam pokazałem dzisiaj, że nie ma dużej różnicy. Jeśli bym miał tutaj zwykłe panele monokrystaliczne, a nie bifacjale, to te wyniki by były zbliżone, bo dla mnie to praktycznie są bardzo podobne wyniki z tych dwóch instalacji. Kwestia tylko teraz, co kto jakby chciał. Kolektory, heatpipe, jak ja mam, to jest temat obsługowy. Raz na parę lat trzeba te rury wyciągnąć i pastę termoprzewodzącą wymienić. Ja miałem okazję, to takie założyłem. Jakbym miał okazję, założyłbym zwykłe płaskie. Tak samo by się nawet w lecie się płaskie lepiej spisują jak rurowe. Te rurowe bardziej właśnie na okres przejściowy, zimowy, bo one nie potrzebują tyle same się z siebie nagrzać, żeby później grzać resztę. Tutaj jest mniejsza strata po prostu energii, ale w lecie troszeczkę, mi się wydaje, że troszeczkę gorzej pracują. Tylko w lecie mamy na tyle tego słońca, że nie ma problemu i ogarniemy wszystko. Także finalnie, słuchajcie, najlepiej mieć i to i być zadowolonym. I na dzisiejszy czas jednak chyba będziemy wracać pomalutku. Znaczy ja jestem cały czas, siedzę w buforach i jak dobrze pójdzie, to ten 300-litrowy wymienię na 800-litrowy i będę sobie tam gromadził energii jakiejkolwiek, ile będę chciał. Już nie będę się bał tych kolektorów, a może nawet jeszcze jednego dołożę, bo będzie możliwość. To jest układ bardzo prosty i praktycznie bezobsługowy. Jak pompa nie padnie obiegowa, to się nic praktycznie nie dzieje, a przy fotowoltaice to zepsuć się może bardzo dużo rzeczy. Naprawdę, tu jest elektroniki mnóstwo. Czyli przy kolektorach można sobie nawet zdublować. Ja mam zdublowany układ na pompach i nic się nie martwię. Czyli finalnie, słuchajcie, różnicy za dużej nie ma, a wybór zależy od Was i należy do Was. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja lecę z kolejnymi testami. Trzymajcie się ciepło. Cześć.